Wyobraź sobie, że wszystko, co posiadasz, twój dach, twoje zboże, twoje zwierzęta, twoja jedyna krowa, znika w ciągu jednej nocy. Nie ma telefonu, do którego możesz zadzwonić. Nie ma formularza, który możesz wypełnić. Nie ma urzędu, który wyśle pomoc. Jest tylko ciemność, zgliszcza i cisza, w której słyszysz tylko płakanie wiatru nad spaloną słomą. I jest wioska, kilkanaście rodzin, które obudziły się na dźwięk twoich krzyków. Właśnie te kilkanaście rodzin decyduje, czy przeżyjesz następną zimę. Przez setki lat, zanim pojawiło się cokolwiek, co dziś nazywamy pomocą państwową, opieką społeczną czy ubezpieczeniami, istniał jeden system, który sprawdzał się bez wyjątku. Nie wymagał pieniędzy, nie wymagał przepisów. Wymagał tylko jednego – bycia częścią gromady. Zanim pójdziemy dalej, krótka uwaga. Większość z Was ogląda te dokumenty na telewizorze, więc subskrypcja bywa po prostu zapomniana. Jeśli jesteś na telefonie lub komputerze i chcesz, żeby takie zapomniane historie trafiały do większej liczby ludzi, zasubskrybuj kanał i podziel się tym filmem z kimś bliskim. To naprawdę ważne dla przyszłości tego miejsca. Wracamy do starej Polski. Żeby zrozumieć, jak działała ta niezwykła sieć wzajemnej pomocy, trzeba najpierw wejść do wnętrza świata, który po niej pozostał. Świata, który dziś można zobaczyć jedynie w skansenach, takich jak Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Park Etnograficzny w Tokarni, koło Kielc albo Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Właśnie te miejsca przechowały najlepszy ślad po tym, jak wyglądało życie zwykłej polskiej wsi przez całe stulecia. Wejdź w wyobraźni do takiej wioski gdzieś na Mazowszu, w okolicach Sierpca, w połowie XVII wieku. Jest wczesny ranek. Nad łąkami unosi się gęsta mgła, wilgotna i zimna nawet w sierpniu. Po obu stronach wąskiej, rozjechanej drogi stoją chałupy. Niskie, drewniane, kryte słomą tak grubą, że dachy wyglądają jak wielkie stworzenia przysiadłe na ziemi. Domy stoją ciasno, jeden blisko drugiego, bo tak nakazuje tradycja i zdrowy rozsądek. Razem łatwiej się ogrzać, razem łatwiej się upilnować, razem łatwiej przeżyć. Każda zagroda to odrębny świat zamknięty w prostokącie. Chałupa, stodoła, obora, może mały sad. Ale granica między sąsiadami jest płynna jak mgła nad łąkami. Płot to nie mur, to zaproszenie do rozmowy przez szczeble, bo właśnie przez te szczelne drewniane ściany, przez te niskie okna i wąskie bramy przepływa coś, czego nie ma w żadnym dokumencie, żadnym prawie, żadnym edykcie królewskim. Niepisana umowa, że ja pomogę tobie dziś, a ty pomożesz mi jutro. Że razem jesteśmy lasem, który oprze się wichurze, a każdy z osobna jest tylko samotnym drzewem, które złamie się przy pierwszym silniejszym podmuchu. Ten obraz, las kontra samotne drzewo, nie jest poetycką metaforą. To dosłowna filozofia, którą opisał Wojciech Skuza, badacz kultury wiejskiej. Chłop z dawnej Polski widział las każdego dnia i rozumiał, co oznacza jego gęstwina w porównaniu z drzewem rosnącym samotnie na miedzy. Słowo, które opisywało całą tę wspólnotę, to gromada. Nie był to tylko geograficzny zbiór ludzi mieszkających w tej samej wiosce. Gromada była instytucją, żywą, zorganizowaną, posiadającą własną formę rządzenia, własny sąd, własne normy moralne i własną pamięć. Od XVI do XVII wieku gromada była podstawową jednostką życia wiejskiego w Polsce, funkcjonując jako swoiste małe państwo w państwie. Jak pisał historyk Felix Koneczny, wieś polska była doprawdy małym państewkiem samą w sobie. Na czele gromady stał sołtys lub wójt, wybrany przez mieszkańców, wspomagany przez ławników. Zebrania gromadzkie odbywały się regularnie, przy kościele, pod dużym dębem, na nawsiu, czyli otwartym placu w centrum wsi. Tu rozstrzygano spory, tu karało się nieuczciwych, tu ustalano zasady wypasu bydła na wspólnym pastwisku, tu decydowano, kto potrzebuje pomocy i w jakiej formie ta pomoc zostanie udzielona. Sąd gromadzki nie potrzebował adwokatów ani ksiąg prawnych.
Potrzebował tylko ludzkiego rozsądku i pamięci zbiorowej, która sięgała niekiedy kilku pokoleń wstecz. Ale gromada była czymś więcej niż tylko organem administracyjnym. Była siecią bezpieczeństwa, którą nie rządziły zapisy na papierze, lecz coś głębszego. Poczucie wzajemnej zależności, które chłop wchłaniał z mlekiem matki. Wiedział, że jeśli wyłamie się z tej sieci, wypadnie z niej sam. I właśnie tutaj wkracza na scenę tłoka. Jedno z najbardziej fascynujących zjawisk w historii polskiej wsi, opisane szczegółowo przez Zygmunta Glogera w Encyklopedii Staropolskiej z 1903 roku. Tłoka, znana też pod innymi nazwami zależnie od regionu, jako pobaba, pomoc z serca, na urodę, z łaski czy na zamianę, była zwyczajem bezpłatnej, zbiorowej pomocy udzielanej sąsiadowi przez całą gromadę lub jej część. Gospodarz, który jej potrzebował, nie płacił ani grosza. Odwdzięczał się jedynie poczęstunkiem dla pomocników i gotowością do rewanżu w przyszłości. Wygląda to prosto. W praktyce był to mechanizm o precyzji zegarmistrzostwa, zakorzeniony w niezłomnych zasadach moralnych. Pobieranie jakichkolwiek opłat za udział w tłoce uważano za dyshonor. Odmowa udziału bez poważnego powodu była traktowana jako wykroczenie przeciwko wspólnocie i zapamiętywana przez lata. Gloger pisał o tym zwyczaju z wyraźną nostalgią. Był to piękny słowiański obyczaj ludu rolniczego, cechujący sąsiedzką wzajemność i ludzką uczynność. Tłoka zwoływana była przy pracach, które przekraczały możliwości jednej rodziny. Przy sianokozie, gdy skoszone łąki musiały być zebrane zanim nadejdzie deszcz. Przy żniwach, gdy każda godzina opóźnienia mogła kosztować połowę plonu. Przy kopkach ziemniaków, przy darciu pierza w długie jesienne wieczory. Przy budowie nowego domu, przy naprawie dachu po wichurze. Łukasz Gołębiowski, XVIII-wieczny kronikarz, zanotował o kobietach uczestniczących w tłoce. Byle im nadzieję muzyki i tańca uczynić, gotowe pracować dzień cały. Wyobraź sobie taki ranek. W zagrodzie Macieja z Mazowsza, nazwijmy go tak, bo takich Maciejów były tysiące. Dach po wiosennych roztopach wymaga pilnej naprawy. Sam nie da rady, ma mało sił, mało czasu, mało rąk. Ale wie co zrobić. Wychodzi przed dom, zaprasza kolejno sąsiadów, a może posyła starszego syna do kilku chałup z wiadomością. W pewną sobotę o świcie przed jego zagrodą staje kilkanaście osób. Mężczyźni z siekierami i wiązkami słomy, kobiety z wiadrami strawy. Pracują przez cały dzień. Wieczorem Maciej rozstawia stoły. Żona wynosi chleb, ser, może kawałek wędzonej kiełbasy, może dzban piwa ważonego w chałupie. I ta praca zamienia się w święto. W zbiorowy śpiew, rozmowy, zaloty młodych, plotki starszych. To nie była dobroczynność. To była wymiana. Kapitalny mechanizm ekonomiczny ukryty pod płaszczem sąsiedzkiej serdeczności. Ale żeby w pełni zrozumieć, jak głęboko zakorzeniona była ta solidarność, trzeba spojrzeć na to, co ją napędzało od spodu, na groźbę. Bo dawna polska wieś była miejscem nieustannego zagrożenia, w którym katastrofa mogła przyjść z każdej strony i w każdej chwili. Najbardziej śmiertelnym wrogiem drewnianej wioski był ogień. W XVIII-wiecznej Galicji, jak wynika z danych zebranych przez architekta Macieja Moraczewskiego, wybuchało rocznie około 700 pożarów, co stanowiło niemal 40% wszystkich pożarów w całym Wielkim Cesarstwie Austro-Węgierskim. Choć Galicja zajmowała zaledwie 12% jego powierzchni. W każdym pożarze płonęło średnio 10 budynków. Matematyka była przerażająca. Co roku ogień pożerał tysiące drewnianych chałup. Powód był oczywisty. Domy budowano z drewna, kryto słomą. Ustawiano ciasno jeden obok drugiego. Wewnątrz nie było przez długie wieki kominów. Dym z paleniska uchodził przez nieszczelny dach lub po prostu gromadził się pod stropem. Budynki gospodarcze stykały się z mieszkalnymi. Wystarczyła jedna iskra i wieś stawała w płomieniach jak wielkie ognisko. Matka poety Tadeusza Różewicza, Stefania, opisała pożogę, która w ciągu zaledwie 2 godzin pochłonęła ponad 90 domostw. W takiej katastrofie
Nie ginęło tylko mienie. Ginęły lata ciężkiej pracy, narzędzia, zapasy żywności, zwierzęta, a niekiedy i życie. Co robiono w obliczu takiej katastrofy? Nie czekano na nikogo z zewnątrz. Zewnętrze nie istniało. Cała wioska natychmiast organizowała się sama. Jedni nosili wodę w skórzanych wiaderkach i glinianych dzbanach. Drudzy wynosili z płonących domów, co się dało. Skrzynki, narzędzia, żywność, pościel. Jeszcze inni zabezpieczali domy sąsiednie, oblewając dachy wodą albo okrywając je mokrymi skórami bydlęcymi, by ogień nie przeskoczył dalej. W dobrach Karola Radziwiłła, magnata, który jako jeden z nielicznych próbował zorganizować ochronę przeciwpożarową, chłopów dzielono na 10-osobowe oddziały z dziesiętnikiem na czele i ćwiczono ich w akcjach ratowniczych. Ale to był wyjątek. W zdecydowanej większości wsi to sama gromada, bez żadnego zewnętrznego rozkazu, uruchamiała swój żywy, ludzki system ratunkowy. A po pożarze zaczynała się odbudowa i tu tłoka okazywała się najbardziej niezbędna. Poszkodowana rodzina nie mogła sama postawić nowej chałupy. Nie miała ani materiałów, ani sił, ani czasu, bo musiała jednocześnie radzić sobie z brakiem schronienia, brakiem narzędzi, brakiem zapasów. Gromada przychodziła z pomocą. Mężczyźni ścinali drzewa w lesie, bo las był wspólnym dobrem gromady, i ciosali belki. Kobiety lepiły glinę na uszczelnienia i zbierały słomę na nowe poszycie. W ciągu kilku dni albo kilku tygodni, w zależności od rozmiaru katastrofy, nowa chałupa powstawała na miejscu zgliszczy. Nie zawsze piękna, nie zawsze trwała, ale wystarczająca, by przetrwać zimę. Obok pożarów, innym nieustannym zagrożeniem były klęski głodu i choroby. Słabe zbiory, przymrozki, susze, powodzie. Każde z tych zjawisk mogło wyrzucić rodzinę poza granice przeżywalności. W XVIII-wiecznej Polsce chłopi stanowili około 72% całej ludności kraju. Byli kręgosłupem gospodarki, ale jednocześnie najbardziej narażoną jej częścią. Jeden nieudany rok rolniczy mógł sprawić, że rodzina wchodziła w zimę bez wystarczających zapasów. Właśnie wtedy uruchamiał się kolejny mechanizm gromadzkiej solidarności – pożyczanie. Nie w sensie transakcji handlowej z oprocentowaniem, ale w sensie społecznym, jako zobowiązanie moralne. Sąsiad pożyczał sąsiadowi zboże na przednówku, czyli w najtrudniejszym okresie między wyczerpaniem starych zapasów a dojrzeniem nowych plonów. Pożyczał ziarna na siew, żeby tamten mógł w ogóle zasiać pole i mieć coś do zebrania jesienią. Gromada decydowała zbiorowo o zakupie zboża dla potrzebujących z funduszu wspólnego, jeśli taki istniał, albo organizowała obchód po zamożniejszych gospodarzach z prośbą o wsparcie dla najuboższych. Ten system nie był idealny. Nikt nie udawał, że dawna polska wieś była idyllą braterstwa i miłości bliźniego. Zdarzały się odmowy, zdarzały się spory, zdarzały się gospodarze, którzy zamykali spichlerz na kłódkę i udawali, że sami ledwo wiążą koniec z końcem. Gromada pamiętała takie zachowania długo. Człowiek, który wyłamał się z solidarności, mógł liczyć na to, że gdy sam będzie w potrzebie, wspólnota odpłaci mu oziębłością. Profesor Andrzej Chwalba, opisując życie chłopów w nowożytnej Polsce, podkreślał, że w świecie bez państwowej sieci bezpieczeństwa każde naruszenie wspólnotowych norm oznaczało dla sprawcy realne ryzyko społecznej izolacji, a izolacja w takim świecie równała się stopniowej ruinie. Ale solidarność gromady nie ograniczała się do sytuacji kryzysowych. Była wpleciona w samą tkankę codziennego życia, w rytm pór roku, w cykl prac polowych, w porządek tygodnia. Weźmy wypas bydła. W większości wsi istniało wspólne pastwisko, na którym gromada wykarmiała zwierzęta wszystkich gospodarzy razem. Zarządzanie tym pastwiskiem, ustalanie kolejności, pilnowanie bydła, zatrudnianie lub wyznaczanie pasterza leżało w gestii gromady. Każdy gospodarz wyznaczał kogoś ze swojej zagrody do pilnowania w ustalonym dniu. Albo wspólnie zbierano pieniądze na opłacenie pasterza przez cały sezon. Podobnie z lasem. Wycinanie drzew, zbieranie chrustu,
Korzystanie z gromadzkiego lasu podlegało zasadom, których przestrzegała cała wspólnota. Przy pracach sezonowych, które wymagały wielu rąk w krótkim czasie, tłoka stawała się wręcz koniecznością ekonomiczną. Żniwa musiały być przeprowadzone w ciągu kilku, najwyżej kilkunastu dni, bo pogoda czekać nie będzie. Jeden gospodarz z żoną i może jednym pomocnikiem nie był w stanie zebrać całego pola, zanim deszcz zniszczy kłosy. Sąsiedzi schodzili się więc razem i kosili, żeli, wiązali snopy w rytmie wspólnym jak oddech, a potem przechodzili do następnej zagrody. System rotacyjny, gdzie dziś pomagasz mi, jutro ja pomagam tobie, pozwalał całej wiosce zakończyć żniwa, zanim los zdąży zainterweniować. Darcie pierza było z kolei jednym z ulubionych pretekstów do spotkań towarzyskich, zwłaszcza wśród kobiet. Późną jesienią, gdy dni skracały się i chłód zaganiał do izb, kilka sąsiadek zbierało się w jednej chałupie, by razem skubać gęsie pióra na pierzyny. Praca była monotonna, ale przy wspólnym śpiewie i opowiadaniu historii mijała szybko. Z takich wieczorów wychodziły gotowe pierze na zimowe poduszki i nowe relacje, plotki, sojusze, a niekiedy miłostki, które tkały sieć społeczną wioski przez kolejne miesiące. Szczególną rolę w tym systemie odgrywała opieka nad tymi, którzy nie byli w stanie sami zadbać o swoje przeżycie. Wdowami, starcami, chorymi, rodzinami, które utraciły jedynego żywiciela. Jan Słomka, wieloletni wójt wsi Dzików nad Wisłą w zachodniej Galicji, jeden z pierwszych i najbardziej wnikliwych pamiętnikarzy chłopskich, opisał w swoich pamiętnikach włościanina opublikowanych w 1912 roku realia tej opieki z surowością i precyzją człowieka, który widział wszystko na własne oczy. Dzików był wioską realną, konkretną. Dziś to dzielnica Tarnobrzega. I właśnie z Dzikowa Słomka opisywał, jak wyglądało życie chłopa od pańszczyzny do początków XX wieku, nie pomijając ani ciemnych stron, ani przebłysków ludzkiej solidarności. Wdowy w dawnej polskiej wsi znajdowały się w szczególnie trudnym położeniu. Kobieta bez męża traciła nie tylko partnera, ale też siłę roboczą. Kogoś, kto orał, ciął drewno, naprawiał dach, woził na targ. Jeśli nie miała dorosłych synów, pole szybko zarastało chwastami, dach przeciekał, stodoła chyliła się ku ziemi. Gromada na ogół rozumiała ten problem i reagowała nie zawsze spontanicznie, ale systematycznie. Sąsiedzi orali pole wdowy podczas tłoki, bo skoro ona nie mogła odpłacić siłą, odpłacała tym, co miała. Może garścią mąki, może kawałkiem sera, a może po prostu przyszłą wdzięcznością i modlitwą za duszę pomocnika. Starcy, którzy nie mogli już pracować, byli z kolei najczęściej pod opieką własnych rodzin, choć, jak podkreślał profesor Chwalba, opierając się na źródłach z nowożytnej Polski, ta opieka nie zawsze miała w sobie coś ciepłego. Wartość człowieka mierzono jego zdolnością do pracy. Gdy rodzice przekazywali gospodarstwo synowi, musieli wyprowadzić się z izb mieszkalnych do komory, małej, zimnej przybudówki i żyć z tego, co syn zdecydował się im dawać. Zdarzało się, że dawał mało. Gromada nie zawsze mogła lub chciała interweniować w sprawy czysto rodzinne. Ale już choroba, która dotknęła zdolnego gospodarza w środku sezonu, uruchamiała szybką reakcję wspólnoty. Kiedy ktoś rozchorował się przed żniwami i leżał bez władzy w chałupie, sąsiedzi schodzili się sami. Zebrali zboże, naprawili oborę, nakarmili świnie. Nie z nakazów, nie z lęku przed karą, choć lęk przed wyłamaniem się z gromady był realnym czynnikiem, ale z głębokiego przekonania, że tak po prostu być powinno. System ten miał jednak swoje granice i swoje ciemne strony, o których nie należy milczeć. Tłoka, tak piękna w swojej pierwotnej formie dobrowolnej wzajemności, z czasem w wielu miejscach została zniekształcona. Na pańskich folwarkach do roku 1840 istniały tak zwane tłoki obowiązkowe. Zmuszanie chłopów do pracy na rzecz dworu bez wynagrodzenia pod pozorem tradycji. Jak opisywał etnograf Jan Bystroń, darmochy dawały dworom ciągłą okazję do nadużyć.
W XVI stuleciu anonimowy autor Robaka Sumienia Złego notował z gorzką ironią, że na folwarkach sąsiedzką pomoc zamieniono w coś, co mało się różniło od pańszczyzny. Z tą różnicą, że pańszczyzna przynajmniej miała formalny wymiar prawny. Darmochy i gwałty, jak je nazywano, były po prostu wymuszaniem bezpłatnej pracy pod groźbą kary. W samej gromadzie zdarzały się z kolei przypadki, gdy solidarność stawała się narzędziem nacisku, a nie pomocą. Człowiek, który różnił się od innych, innymi poglądami, innym zachowaniem, inną reputacją, mógł spotkać się z tym, że gdy potrzebował pomocy, po prostu jej nie dostał. Gromada chroniła swoich, ale definiowała swoich dość wąsko. I wreszcie, system opieki nad słabszymi był nierówny i kapryśny. Wdowa z Dzikowa, która miała dobrego sąsiada i pamięć o mężu szanowanym przez gromadę, mogła liczyć na realną pomoc. Wdowa w następnej wsi, gdzie relacje były gorsze albo gdzie mąż był pamiętany jako człowiek trudny, mogła być zdana wyłącznie na siebie. Mimo tych ograniczeń i mimo wszystkich niesprawiedliwości, które temu systemowi towarzyszyły, trzeba powiedzieć wprost. Był to jedyny system. Nie było innego. Przez stulecia, od XV wieku aż do głębokiego XIX stulecia, kiedy zaczęły się pierwsze reformy uwłaszczeniowe i zalążki nowożytnych instytucji publicznych, chłop polski liczył wyłącznie na gromadę. Zrozumienie tego mechanizmu staje się jeszcze pełniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę, jak bardzo polska wieś była odizolowana od świata zewnętrznego. Drogi, jeśli w ogóle istniały, były gruntowe, rozjeżdżone, nieprzejezdne przez większą część roku. Wiosną zamieniały się w błotne rzeki, jesienią w śliskie, głęboko kolejny wyżłobione ciągione przez woły furmanki. Miasteczko oddalone o kilka kilometrów było dla zwykłego chłopa wyprawą, niekiedy jednodniową, niekiedy wymagającą noclegu. Wszystko, czego potrzebował do życia, musiał albo wyprodukować sam, albo zdobyć w promieniu kilku wiorst. W takim świecie wioska była całym światem. Nie metaforycznie, lecz dosłownie. I dlatego relacje wewnątrz tej wioski, zaufanie, reputacja, historia wzajemnych przysług i krzywd, były sprawą o wadze życia i śmierci. Każdy, kto żył w Kolbuszowej, w Sierpcu, w Drawsku, w jakiejkolwiek z tysięcy wiosek rozsianych po polskim krajobrazie, wiedział to. Wiedział, że jutro może potrzebować sąsiada. I wiedział, że sąsiad jutro może potrzebować jego. To była najprostsza i najgłębsza mądrość chłopskiej cywilizacji. Jak działał system, kiedy zagrożenie dotykało nie jedną, ale kilka rodzin jednocześnie? Jak radziła sobie gromada z klęskami, które przekraczały możliwości sąsiedzkiej solidarności? Odpowiedź znów leży w strukturze gromady, ale tym razem w jej wymiarze religijnym i symbolicznym. Kościół parafialny, niekiedy jedyna murowana budowla w promieniu wielu kilometrów, był centrum nie tylko życia duchowego, ale i społecznego. To przy kościele odbywały się zebrania gromadzkie. To po mszy zbierały się kobiety, by wymienić wieści i ustalić, kto komu dziś pomoże. To przed kościelnym wejściem organizowano zbiórki dla rodzin poszkodowanych przez pożar lub powódź. Bo przestrzeń sakralna nadawała tej hojności wymiaru obowiązku, a nie dobrej woli. W 1933 roku konsekrowano drewniany kościół w Rogowie koło Kielc, ten sam, który dziś stoi w parku etnograficznym w Tokarni, przeniesiony kawałek po kawałku i złożony na nowo jak układanka. Typy takich wiejskich kościołów były przez stulecia centrum życia nie tylko duchowego, ale i zbiorowej pamięci wspólnoty. Na ich ścianach zawieszano wota, woskowe figurki wnuk, rąk, oczu, jako podziękowania za ocalenie od choroby lub wypadku. W ich nawach śpiewano nie tylko pieśni religijne, ale i żałobne lamenty za tymi, którzy odeszli za wcześnie, bo zima była zbyt sroga albo sąsiad pomógł za późno. Religia przenikała system wzajemnej pomocy na każdym poziomie. Odmowa pomocy sąsiadowi była nie tylko naruszeniem normy społecznej, była grzechem. Pomoc była nie tylko obowiązkiem wobec gromady, była pobożnym uczynkiem, który liczy się przed Bogiem.
Ta religijna legitymizacja wzmacniała mechanizm solidarności, bo narzucała mu wymiar transcendentny, trudniejszy do zlekceważenia niż zwykła presja społeczna. W skansenie w Kolbuszowej, gdzie stoi dziś dwór z Brzezin z 1853 roku i drewniany kościół z Żochowa, można jeszcze wejść do odtworzonej chałupy z regionu Puszczy Sandomierskiej i stanąć przy wielkim piecu, centrum zimowego życia rodziny. Dym, ciepło, zapach suszonego ziela. Na ścianach wiszą snopki żyta. Na podłodze leży słoma wymieniana przed każdym większym świętem. Wyobraź sobie, że jesteś tu nie jako turysta z XXI wieku, ale jako człowiek z XVIII stulecia. Jesteś na Podkarpaciu, w okolicach Kolbuszowej w grudniu. Za oknem temperatura spada poniżej zera i nie ma widoków na ocieplenie przez wiele tygodni. Masz może 30 lat, bo na tyle wyglądasz, choć na metryce masz 25. Twoja żona leży chora od tygodnia. Masz trochę owsa, trochę żyta, kilka marchewek, może litr kwaśnego mleka. Wiesz, że jeśli choroba się przeciągnie, nie skończysz zimy. Co robisz? Wychodzisz za bramę swojej zagrody i idziesz do sąsiada. Pukasz do niskiej drzwi i prosisz. To wymagało odwagi, bo prośba o pomoc oznaczała przyznanie się do słabości. A słabość w świecie, gdzie wartość mierzono siłą i zdolnością do pracy, była czymś, co wolało się ukrywać. I właśnie dlatego tłoka była tak sprytnie skonstruowana, nie jako jałmużna, lecz jako wymiana. Nie przychodziłeś jako żebrak, lecz jako jeden z gromady, który dziś potrzebuje więcej niż daje, ale jutro da więcej niż potrzebuje. Ta różnica była fundamentalna dla godności chłopa. Były też formy pomocy, o których mówi się rzadziej, mniej spektakularne niż tłoka, ale równie niezbędne. Pożyczanie narzędzi było tak powszechne, że niemal niewidzialne. Jeden gospodarz miał lepszy pług, drugi lepszą kosę, trzeci jedyną w wiosce siekierę do ciesielki. Narzędzia krążyły między zagrodami jak wspólna własność, bo za drogie i zbyt rzadkie, by każdy miał własny komplet. Pożyczano konia do orki, gdy komuś zdechł przed siewem. Pożyczano wóz do przewiezienia zboża na targ. Pożyczano mąkę, gdy zapasy się wyczerpały. Pożyczano nasiona, bo bez nasion nie było siewu, a bez siewu nie było jesieni. Wspólny ubój zwierząt, świni lub krowy jesienią, był kolejnym przykładem zbiorowej logistyki. Zorganizowanie uboju wymagało kilku par rąk, specyficznych umiejętności, odpowiedniego sprzętu. Gromada zbierała się razem, ubijała zwierzę wspólnie i dzieliła mięso według ustalonych zasad. Każdy uczestnik brał swoją część i wiedział, że gdy nadejdzie jego kolej, sąsiedzi też mu pomogą. Zbiory etnograficzne Polskiego Atlasu Etnograficznego, ogromnego projektu dokumentacyjnego obejmującego zwyczaje z całego kraju, zawierają mapy pokazujące, jak powszechne było współdziałanie przy uboju bydła i trzody we wszystkich regionach dawnej Polski. To nie był margines, to był standard. Wróćmy na koniec do Macieja i jego spalonej chałupy, do której wróciliśmy na początku tej opowieści. Wyobraź sobie, że to było w okolicach Sierpca, na Mazowszu, gdzieś w środku XVII wieku. Płomienie wzięły wszystko. Dach, pościel, narzędzia, koszyk z ziarnem na przyszły siew. Ocalało tylko to, co udało się wynieść w ramionach, zanim ogień przeskoczył na drugą izbę. Rano, gdy dym się rozwiał i zgliszcza ostygły, Maciej siedział na kamieniu przy granicy swojego pola i patrzył na nic. Jego żona stała za nim, z rękoma złożonymi jak do modlitwy. Mieli tylko to, co mieli na sobie. Gromada przyszła bez zapraszania. Jedni przynieśli deski i belki, inni słomę. Jeszcze inni po prostu przyszli z ramionami gotowymi do dźwigania. W ciągu kilku dni na miejscu zgliszczy stanęła nowa chałupa, mniejsza niż poprzednia, może trochę krzywa, może niedoskonała, ale ze ścianami i dachem. I tak polska wieś radziła sobie przez stulecia. Nie dzięki królom, nie dzięki edyktom, nie dzięki żadnemu Ministerstwu Pomocy Społecznej. Dzięki sąsiedztwu, dzięki pamięci, że ten, komu dziś pomogłeś,
jutro pomoże tobie. To był najprostszy ubezpieczyciel w historii i jednocześnie najbardziej ludzki. Kiedy w XIX wieku zaczęły stopniowo powstawać pierwsze formalne instytucje publiczne, kasy oszczędności, straże ogniowe, pierwsze spółki pożyczkowe, chłopi polscy patrzyli na nie z mieszaniną ciekawości i nieufności. Jan Słomka był jednym z tych, którzy aktywnie wspierali zakładanie takich instytucji w Tarnobrzegu i okolicach. Widział w nich szansę na unowocześnienie i wzmocnienie czegoś, co już istniało, tradycji wzajemności, która potrzebowała jedynie lepszych narzędzi. Ale nawet gdy te instytucje zaczęły powoli działać przez długie dekady i w wielu miejscach aż po wiek XX, to gromada pozostawała pierwszą linią obrony. Straż ogniova w Kolbuszowej, którą do dziś upamiętnia drewniana remiza w tamtejszym skansenie, była przez długi czas niczym innym jak zorganizowaną formą tłoki, ochotnikami z wioski, którzy zgadzali się biec razem, gdy gdzieś buchał ogień. To przejście od sąsiedzkiej solidarności do sformalizowanych instytucji publicznych zabrało w Polsce całe pokolenia. I nigdy nie było łatwe, bo ludzie, którzy przez setki lat nauczyli się polegać wyłącznie na sobie nawzajem, z trudem uczyli się polegać na systemie, na papierze, na urzędniku, na ktoś, kogo nie znają z imienia i kogo nie spotkają w niedzielę po mszy przy kościelnej furcie. Dziś, gdy wędrujemy przez komnaty dawnego życia, przez izby rekonstruowane w skansenach w Sierpcu, Sanoku, Zubrzycy Górnej, Kolbuszowej, łatwo jest zobaczyć jedynie przedmioty: piec, skrzynie na zboże, wrzecionko, drewniane łyżwy. Ale za każdym z tych przedmiotów stoi historia ludzkich relacji. Historia tego, że ta skrzynka z ziarnem była może pożyczona od sąsiada, gdy własna była pusta. Że ten piec jest ciepły, bo ktoś przyniósł drewno, kiedy gospodarz leżał chory. Że ta chałupa stoi, bo ręce całej wioski ją postawiły po tym, jak ogień zabrał poprzednią. Przetrwanie dawnej polskiej wsi nie było dziełem bohaterskich jednostek. Nie było dziełem królewskich dekretów, ani szlacheckich łask. Było codzienną, ciężką, niekiedy bolesną pracą milionów anonimowych ludzi, którzy postanowili, być może nawet nieświadomie, lecz instynktownie, że razem jest lepiej niż osobno, że las przetrwa wichurę, a samotne drzewo się złamie. Nazywali to tłoką, albo pomocą z serca, albo po prostu sąsiedztwem. A my, po kilku stuleciach i po wszystkich zmianach, które zaszły między tamtą drewnianą Polską a tą dzisiejszą, możemy im powiedzieć tylko jedno: że wiedzieli coś, czego my dopiero się uczymy. Że ludzka sieć bezpieczeństwa, zbudowana z zaufania i pamięci, jest silniejsza niż jakikolwiek system stworzony na papierze. I że to właśnie ona, nie zbroje, nie bulle papieskie, nie traktaty między królami, podtrzymała przy życiu polskie wsie przez najtrudniejsze wieki. Te domy już nie stoją. Te wioski zniknęły pod asfaltem i betonem. Ale coś z tamtego ducha przetrwało. W słowie sąsiad, które po polsku wciąż brzmi jak coś więcej niż tylko ktoś, kto mieszka obok. A zapomniane tradycje i zwyczaje, które kształtowały codzienne życie tamtych ludzi, ich praca, ich wiara, ich sposoby na przeżycie kolejnej zimy i kolejnego przednówka, czekają na kolejne odkrycie w następnych odcinkach.